Hej, jestem Maciejem z firmy EONA, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dzisiaj Xen Orchestra, sposoby i rodzaje backupów wirtualnych maszyn działających na serwerach XCPNG ze szczególnym uwzględnieniem automatycznego testowania kopii bezpieczeństwa, bo to, że nieprzetestowana kopia bezpieczeństwa zadziała, może się okazać tylko złudnym założeniem. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie omówić z nami poruszony temat, dajcie znać, tymczasem zapraszam. Co prawda zrobiłem już odcinek, jak zarządzać serwerami XCP przez Xen Orchestra. Mówię o nim o rodzajach backupów, ale pod koniec maja 2022 wyszła wersja Xen Orchestry 5.71, która zawiera kilka ciekawostek. Z mojego punktu widzenia przydatną rzeczą jest automatyczne odłączanie wirtualnych USB, żeby zrobić snapshot, a później backup. Przydaje się to w sytuacji, kiedy to do VM-ki jesteśmy zmuszeni podłączyć jakieś fizyczne USB. Na ogół jest jakiś klucz licencyjny albo coś w tym rodzaju. Wtedy przekierowujemy takie USB podłączone fizycznie do serwera, do konkretnej VM-ki. Ale wtedy pojawia się problem z backupami, ponieważ nie da się niestety zrobić snapshotu VM-ki z podłączonym wirtualnym USB. Ponieważ wszystkie backupy Xen Orchestra wykorzystują snapshoty, backup z podłączonym USB po prostu nie działa. Do tej pory trzeba było to robić skryptami, wyłączać VM-kę, odłączać wirtualne USB, robić backup, a tak naprawdę snapshot, później backup, podłączać wirtualne USB, włączać VM-kę. Sporo tego kombinowania. W tej wersji rozwiązano ten problem. Najważniejsza jednak jest funkcjonalność automatycznego testowania stworzonych backupów, która po stworzeniu backupu odtwarza go na wskazanym innym serwerze, czeka aż VM-ka wystartuje, jeżeli wszystko jest w porządku, zamyka ją, kasuje, oznacza backup jako udany. Genialne! Z ważnych szczegółów, po pierwsze startuje on VM-kę w odizolowanej sieci, więc nie musimy się martwić, że jak VM-ka wstanie, coś zacznie działać, coś zacznie się z czymś synchronizować. To jest rozwiązane. Nie wprowadzi nam zakłócenia w sieci. Po drugie, jako test, czy VM-ka działa, traktuje się nawiązanie komunikacji z Xen Toolsami. Oznacza to, że taki test będzie skuteczny tylko z VM-kami, które mają zainstalowany Xen Tools. Choć w zasadzie zawsze powinno się to robić, ponieważ znacznie poprawiają one wydajność VM-ek. Jednak warto wiedzieć, że to właśnie jest wyznacznikiem prawidłowego działania podczas testu. Zwróćmy proszę uwagę, że nie sprawdzi ona nic ponadto. Nie sprawdzi, czy na przykład działa serwer www, nie sprawdzi, czy działa serwer SQL, czy cokolwiek innego. Warto też wspomnieć, że serwer, na którym będziemy wykonywać testy, nie może być tym samym serwerem, na jakim to serwerze oryginalnie chodzi VM-ka. Przynajmniej mi nie udało się w ten sposób odpalić. Prawdopodobnie ze względu na to, że odtwarzana do testów VM-ka miałaby mieć taki sam identyfikator UUID, co prawdopodobnie powoduje konflikt. A teraz po prostu skonfigurujmy to. Zabieramy się do roboty, w związku z czym tak, mamy dwie wirtualne maszynki. Jedną, którą będziemy kopiować, druga to nasza XOA do testów. W związku z czym tak, mamy dwie maszynki, mamy również, co ważne, musimy mieć skonfigurowane, ważne, przy tym sposobie backupu, jakie będziemy wykorzystywali, będziemy potrzebowali również NFS-a. Jest skonfigurowany o właściwym IP, właściwej ścieżce. Klikamy sobie test. Działa, wszystko w porządku, OK. Czyli mamy dwa serwery, dwie wirtualne maszyny i NFS-a. Zabieramy się do roboty. Klikamy backup. Ja już skonfigurowałem tutaj jedną działającą do testów instancję kopii. My spróbujemy przynajmniej stworzyć nową. Jak to zrobić? Klikamy New. Klikamy wirtualną, że chcemy zrobić kopię wirtualnej maszyny. Test. Backup. Klikamy Delta Backup. Delta Backup polega na tym, że będą kopie tylko przyrostowe. Raz skopiuje się wszystko i później będą się kopiowały tylko różnice w snapshotach. Teoretycznie powinno działać z pełnym backupem, ale nie udało mi się tego odpalić i nie wiem, czy coś źle robię, czy po prostu jeszcze to nie działa poprawnie. Czyli teraz tak, nazwa,
rodzaj backupu, miejsce, na które będziemy backupować, czyli wybieramy sobie nasz NFS, który wcześniej skonfigurowaliśmy. Tutaj możemy dodatkowe funkcjonalności, na przykład z powiadomieniem, na maila, jeżeli coś nie wyjdzie. Decydujemy, które maszynki chcemy backupować. My będziemy backupować tylko jedną. I tu do tej pory na razie nic się nie różni ze zwykłym backupem. Klikamy dodaj. Kalendarz. Dodajemy kalendarz. Codziennie. Ile chcemy retention, czyli ile kopii wstecz chcemy trzymać. I tu zaczyna się magia. Health check. Tu decydujemy, że chcemy, żeby wszystko, co się dzieje zgodnie z tym kalendarzem, było testowane. Znaczy, czy wszystko? No właśnie nie wszystko. Tutaj przydatne stają się tagi. Możemy maszynkę otagować, czyli na przykład ze względu na to, że taki backup może być ciężki, tak? Bo jeżeli mamy kilkuset gigabajtowe maszynki wirtualne i będziemy codziennie wszystkie chcieli retransmitować na jakąś inną maszynę i odpalać, może dnia nie wystarczyć, albo możemy przeciążyć jakąś maszynę, możemy się zdecydować, że chcemy robić testy, na przykład jeden kalendarz zrobić codzienny, a taki co tydzień z health checkami, bądź też na przemian dziennie, jak sobie to tylko wyobrażamy. W każdym razie, jeżeli tu nie zaznaczymy żadnego taga, będzie sprawdzał wszystkie maszyny wirtualne, które będą się backupowały zgodnie z tym kalendarzem. Czyli jeżeli żadne, to wszystkie możemy sobie możemy jakiś, dla przykładu, jedna z tych maszyn może mieć jakiegoś taga, to ma na przykład no backup i restored from backup, ok. W zasadzie możemy oba te tagi zlikwidować. Jeżeli tutaj dodamy taga na przykład test, no, stworzymy takiego, enter. Mamy taga test. Będziemy chcieli tą maszynkę testować podczas backupu. Wracamy z powrotem i jeszcze raz tworzymy nową VM-kę. Test delta remote. OK, plugin. Znowu wybieramy maszynkę. Nie zachowaliśmy, robimy to jeszcze raz. OK. Wybieramy kalendarz. Retencja 3 sztuki, health check i dodajemy taga test. Czyli będziemy sprawdzać tylko test opisem test. Jeżeli na przykład potrzebujemy, żeby dana maszyna nie była sprawdzana ze względu na to, że na przykład nie ma XenToolsów, to jest dobry moment, żeby jej po prostu nie nadać taga. Dalej musimy wybrać miejsce, do którego będzie zgrana maszyna, żeby ją wytestować. Jak już wspomniałem, będziemy do tego potrzebowali drugi fizyczny serwer. I do tego my wykorzystamy inny dysk na innym serwerze. Czyli teraz tak, ok, mamy nazwany, mamy tag, który jest nam potrzebny i mamy zdecydowane miejsce, gdzie ma być wykonywany test. Później ustawiamy sobie kalendarz, według jakiego ma to robić. Tutaj według tego kalendarza będzie to robił codziennie o północy. Tak by wyglądało ustawianie. Natomiast my wrócimy do już ustawionego, ze względu na to, że tu już się parę kopii wykonało i na chwilę obecną, jeżeli klikniemy to zacznie się wykonywać kopia różnicowa, co sprawia, że już raz się zrobiła, będzie to dużo szybciej. Kliknęliśmy i co się w tym momencie stało? W tym momencie zrobił snapshota, snapshot start, snapshot end i rozpoczął się transfer różnicowy. Skończył się, no, było naprawdę niewiele do przetransmitowania od ostatniego snapshotu, 42 KB. I co się teraz zaczęło? Zobaczcie, teraz się health check zaczął, czyli on już zrobił snapshota, zrobił backup, teraz rozpoczął transmisję maszyny do miejsca docelowego, gdzie ją podniesie i wytestuje. Jak to sprawdzić?
musimy otworzyć najpierw maszynki, które są wyłączone i tu mamy maszynkę, która się nazywa importing, czyli to jest maszynka, to jest wirtualna maszyna, która jest importowana na nasz testowy serwer XCPNG, żeby zaraz ją podnieść. Chwilkę to potrwa, żeby zaraz ją podnieść i wytestować. Tak jak wspominałem, on ją podniesie bez sieci, sprawdzi, czy XenToolsy się poprawnie zaczęły komunikować. Jeżeli tak, ją wyłączy i zupełnie skasuje i oznaczy backup jako prawidłowy. Super, kończy importować miejsce docelowe. Możemy z powrotem iść do tej maszynki importowanej. Ona za chwileczkę powinna się nam zacząć podnosić. Jeszcze chwilka i no, czekamy. O, super. Maszynka zmienił nazwę, zaczął ją podnosić, nazwał, interfejsów nie ma żadnych, w statystykach jeszcze nic nie widać w konsoli, konsola może się nam nawet nie zdążyć pojawić, już widać, że coś się z procesorem zaczyna dziać, w statystykach jeszcze nic nie widać. Statystyki mogą nie być widoczne ze względu na to, że jak tylko połączy się on z XenToolsami, wyłączy go, czyli tu może się okazać, że nic nawet nie zobaczymy, ale widać, że zaimportował ją, odłączy sieć i będzie ją testował. Ok, wszystko zadziałało, wyłączone, skończone. Wracamy do backupów. Successful, czyli wszystko zadziałało. I jak to wyglądało w szczegółach? Tu już wspominaliśmy. Snapshot zrobił się dosyć szybko. Transfer, ze względu na to, że jest to kopia różnicowa, również zrobił się szybko. Natomiast musiał on tak czy inaczej całą tą wirtualną maszynę przetransportować w miejsce, gdzie ją wytestuje. Wystartował ją. Kilkadziesiąt sekund później stwierdził, że wszystko jest w porządku. Wyłączył ją. Zamknął, skasował. Wszystko trwało 3 minuty. Jest to rewelacyjne rozwiązanie, bo sama funkcjonalność kopii jest rewelacyjna, natomiast tu możemy mieć duże prawdopodobieństwo, że nasze backupowane VM-ki wstaną. Jeżeli natomiast mamy podłączone wirtualne USB do naszej wirtualnej maszynki, czym jeszcze nie da się zarządzać przez Xenorchestrę, trzeba to zrobić inaczej. Ale jeżeli mamy to zrobione, wówczas, żeby wykonać backup takiej maszynki, jedne co musimy w zasadzie zrobić, to przy włączonych Advanced Settings Snapshot Mode zrobić na offline. Wówczas że przy rozpoczęciu backupu wyłączy maszynkę, odłączy wirtualne USB, zrobi snapshot, włączy wirtualne USB i włączy maszynkę i w tle będzie sobie kopiował snapshot. Jest to stosunkowo niewielki koszt, to wyłączenie na chwilę, ponieważ ono się wyłącza tylko na moment zrobienia snapshotu. Jest to stosunkowo niewielki koszt w porównaniu z tym, żeby to obsłużyć ręcznie, bądź skryptami, bądź jakimkolwiek inny sposób. Jest to coś, czym musimy się pogonić w danym momencie, jeżeli faktycznie jesteśmy zmuszeni obsługiwać podłączone fizyczne USB, żeby je wirtualnie podłączyć do naszej wirtualnej maszynki. Skonfigurowaliśmy backup, wytestowaliśmy go, spore ułatwienie i naprawdę fajna funkcjonalność. Fajnie, że zostaliście do końca. Jeżeli się spodobało, lajkujcie, komentujcie. Dzięki, hej!